Drewno księżycowe, czyli opowieść o mądrości natury, cierpliwości i człowieku, który znów uczy się słuchać lasu. Stop! Drewno czy drzewo księżycowe? Zapytałem, jak to powinno być. Mentor odpowiedział, to pytanie, które dotyka sedna tej opowieści i w ogóle sedna naszego sposobu widzenia natury. W języku technicznym drewno to materiał, coś po ścięciu, ale w języku duchowym drewno to pamięć drzewa. To, co zostało po życiu, ale wciąż nosi jego zapis, ton, częstotliwość. Jak ciało po duszy, które nadal rezonuje, jeśli umiesz słuchać. Niektórzy mówią, że drewno nie jest martwe, że to tylko zmieniło formę istnienia, że dąb, który stał przez 200 lat po ścięciu, nie milknie. On tylko śpiewa ciszej. I że jeśli człowiek pracuje z nim w zgodzie, z uważnością, to w tym materiale nadal coś się odzywa. Nie jest to magia w sensie fantazji, lecz raczej rezonans pamięci życia, tak jak w skrzypcach Stradivariusa, które po setkach lat dalej potrafią płakać i śmiać się razem z muzykiem. Więc jeśli chcesz, możemy w narracji podejść do tego w ten sposób. Drzewo to istota żywa, czująca, rosnąca pod księżycem. Drewno to jego pamięć, jego głos, który został z nami po czasie życia. A księżycowe drewno to harmonia pomiędzy światłem, duchem, a materią, ciałem drzewa. To nada historii głębi, ale też prostoty, bo każdy człowiek zna to uczucie, kiedy coś starego, pozornie martwego nadal mówi w ciszy. Światło, które dotyka drzewa. Kiedy ostatni raz zatrzymałeś się, żeby posłuchać drewna? Nie tej starej podłogi, która zna twoje sekrety lepiej niż ty sam. Mówię o drewnie, które jeszcze pamięta szept lasu. Drewno księżycowe. Słowa, które brzmią jak poezja w języku drwali. I wiesz co? To nie bajka. To mądrość starsza niż wiele z naszych książek i laboratoriów. Kiedyś ludzie ścinali drzewa nie wtedy, gdy mieli czas, ale wtedy, gdy natura miała zgodę, bo wiedzieli, że księżyc, ten srebrny doradca nocnych wędrowców, porusza nie tylko morza, ale i soki w drzewach. Kiedy księżyc maleje, drzewo oddycha ciszej. Jego życiodajne soki cofają się ku korzeniom. Wtedy jest czas, by je ściąć. Wtedy staje się trwałe, suche, odporne na ząb czasu. Gdy zrobisz to źle, drewno gnije, pęka, sypie się jak ludzkie plany budowane w pośpiechu. Nie chodzi o to, żeby coś zrobić. Chodzi o to, żeby zrobić to we właściwym momencie. Tajemnica z lasów Alp. Gdzieś w sercu Alp, tam gdzie cisza ma smak śniegu, a zapach drewna jest jak modlitwa, tam przetrwała ta sztuka. Holz der Mondphase. Drewno księżycowej fazy.
Tamtejsi górale nie mają doktoratów z fizyki materiałowej, ale wiedzą coś, o czym my zapomnieliśmy, że cierpliwość i rytm natury to najlepsze narzędzia człowieka. Drwale z dolomitów ścinają drzewa tylko zimą przy ubywającym księżycu. Potem drewno leży, schnąc na powietrzu, jakby samo medytowało, bez chemii, bez pośpiechu, bez fabrycznych suszarni. I co się dzieje dalej? Nie pęka, nie próchnieje. Dachy i belki z takiego drewna stoją po 300 lat. Ani jednej szpary. Choćbyś przespał wszystkie zimy świata, to te drewno i tak by cię przeczekało. Nauka wkracza do lasu. W XXI wieku ktoś w końcu postanowił sprawdzić, czy to nie tylko ludowe bajanie. Zrobiono testy. Analizy gęstości, hygroskopijności, odporności na grzyby, nawet rezonans dźwięku. Wyniki? Zaskoczenie. Drewno księżycowe rzeczywiście różni się strukturalnie. Ma mniejszą zawartość wody, gęstsze słoje i jest bardziej odporne na deformacje. Brzmi jak magia? To tylko biologia w rytmie księżyca. Opowieść z warsztatu. Znam człowieka, który robi meble z takiego drewna. Nie milioner, nie artysta z telewizji, po prostu rzemieślnik z duszą poety. Mówi, że kiedy pracuje z tym materiałem, czuje, jakby rozmawiał z kimś mądrzejszym od siebie. Nie forsuje drewna, rozumie je. Jakby każde cięcie było dialogiem. Z takiego drewna robi się stoły, które pamiętają śmiech kilku pokoleń, łóżka, w których śpi się spokojniej, okna, które nawet po dekadach pachną lasem. Nie dlatego, że to luksus, bo prawdziwy luksus to trwałość i świadomość, że coś nie musi być wymieniane co 5 lat, bo ktoś nie miał czasu poczekać na księżyc. Odnowienie wiedzy. Dziś ta wiedza wraca. Nie w laboratoriach, ale w małych warsztatach, wśród ludzi, którzy znów słuchają natury. Ktoś buduje dom z księżycowego drewna, ktoś inny robi z niego instrument, a ktoś po prostu sadzi drzewo, wiedząc, że może go nie zetnie, ale ktoś inny za 100 lat zrobi to we właściwej chwili. To nie jest filozofia dla bogatych, to filozofia dla cierpliwych. Epilog. Światło w korzeniach. Może drewno naprawdę ma duszę? A może to my w dotyku jego ciepła odnajdujemy własną? Bo przecież drewno było kiedyś drzewem, a drzewo światłem, które zakorzeniło się w ziemi. I może właśnie dlatego drewno księżycowe porusza tak wielu ludzi. Nie przez tajemnicę, lecz przez prawdę, że wszystko ma swój rytm i że harmonia nie jest luksusem, tylko potrzebą duszy.
Więc jeśli kiedyś, stojąc przy oknie, zobaczysz księżyc nad linią drzew, uśmiechnij się, bo być może gdzieś w cieniu tego światła rosną deski przyszłości. Takie, które przetrwają nas wszystkich spokojnie, cierpliwie, z miłością do czasu.